że nie zapominając o dramacie historii, chcemy pamiętać o tym, co ci wspaniali ludzie zrobili dla naszych też przodków i czego świadectwo, czego dziedzictwo jest naszym udziałem. Bo oczywiście bez większej przesady można było powiedzieć, że gdyby ich nie było, gdyby nie było ich działalności, to być może nikomu pod koniec lat 40. i na początku lat 50. nie przyszłoby do głowy, żeby miasto powoływać lekarstwo. Drodzy Państwo, zatytułowałem to swoje wystąpienie Próba bilansu. Gdybym chciał przedstawiać te wszystkie sylwetki, no to za chwilę Państwo by zrozumieli, że 20 minut to bym się dopiero tutaj ledwo, nawet nie rozgrzał. Mnie samego uderzyła liczba, z którą chciałem się zmierzyć, ale w ogóle o której mówimy, o jakim zjawisku my mówimy. W tych latach 1897-1939, to są 42 lata, w Białymstoku praktykowało 108 lekarzy żydowskich, 92 stomatologów i 12 felczerów. W tej chwili ten zawód felczera jest jak gdyby tak, nie wiem czy w ogóle jeszcze jeden? Koło Brańska został jeden felczer, no 90-letni. Jeszcze w latach 50., 60. był to taki, no moglibyśmy powiedzieć, zawód pomocniczy, medyczny, pomocniczy, załatwiający te wszystkie bardziej proste, niewymagające lekarskiej interwencji, no, posługę lekarską. Przed 1939 roku był no, normalną specjalizacją medyczną. To powiedziałem w całym tym okresie, o którym ta próba bilansu ma być. Ale ja sobie rozbiłem na poszczególne daty roczne, tam gdzie dysponujemy kompletnymi danymi, nazwiskami, także możemy policzyć. I w tymże 1897 roku w Białymstoku praktykuje 24 lekarzy, w tym 16 Żydów. To jest 67% wszystkich lekarzy. Ale dentystów jest wszystkich 6, w tym 5 to są Żydzi, 83%. W ogóle to jest fenomen stomatologów, że oni we wszystkich tych przekrojowych datach, gdzie dysponujemy danymi, to jest zdecydowana większość lekarzy stomatologów pochodzenia żydowskiego. To są Żydzi i to oscyluje ciągle, zaraz Państwu to powiem, w 13 roku przed samym wybuchem wojny to jest 91% to są dentystów, to są Żydzi. Lekarzy to jest 68%. To pokazuje zresztą ten cały fenomen społeczności żydowskiej. Gdy sobie uzmysławiałem te liczby, to sam postulowałem sobie też, żeby zerwać ze stereotypem patrzenia na międzywojenny Białystok i na społeczność żydowską. Żebyśmy przestali mówić, że Białystok żydowski to są Hanajki, że to są takie klimaty, które wielu będzie mówiło, że dobrze, że już tego nie ma, bo to przecież były jakieś rudery. Gdy patrzymy na wskaźnik, gdybyśmy to tak zastosowali, wskaźniki, ilu lekarzy
przypada na konkretną ilość mieszkańców, to by się okazało, że społeczność żydowska jest o wiele bardziej zabezpieczona i jednocześnie zorganizowana niż ta wówczas nazywana chrześcijańską. To pokazuje również, i to nie jest bez znaczenia, my się dzisiaj skupiamy praktycznie wyłącznie, tylko mówimy lekarze, lekarze, szpital, znowu lekarze, ale ta duża grupa ludzi miała też swoją rolę kulturotwórczą. To była grupa inteligencji. Tutaj już padły te słowa miejsc, gdzie zdobywali wykształcenie. Owszem, była to w dużej mierze też i Europa Zachodnia, jednak mimo wszystko to jest głównie Moskwa, Petersburg, Kijów, Charków. Charków jest bardzo mocnym, przez nas obecnie całkiem niedocenianym ośrodkiem, gdzie ci medycy kończyli studia i przyjeżdżali do Białegostoku. Po zakończeniu I wojny światowej te proporcje, o których mówiłem, przedwojenne, one troszeczkę ulegają spłaszczeniu. Czym to należy tłumaczyć? To znaczy spada trochę liczba, ten udział procentowy lekarzy żydowskich w porównaniu do całości. Czym to należy tłumaczyć? A mianowicie tym, że do Białegostoku przyjeżdżają świeżi absolwenci z Warszawy, Wilna, z Lwowa. Państwo, które się organizuje, zaczyna wprowadzać pewne standardy. No i tutaj to wygląda, że w 2022 roku jest już 71%, mówię zaledwie tylko, 71%. Dopiero w 1938 roku ten procent lekarzy żydowskich zaczyna się mniej więcej równoważyć, ale nadal jest ich więcej, to jest 56%. Wszystkich praktykujących lekarzy. To pokazuje tę skalę niezwykle ciekawego i prawdę powiedziawszy nierozpoznanego przez nas. Nigdy nie rozpatrywaliśmy struktury zawodowej społeczności żydowskiej. Nie przeliczaliśmy tego na ogół mieszkańców. Ale w ogóle się nie zastanawialiśmy, jak to wyglądało w tak zwanej geografii miasta. Proszę sobie wyobrazić, tutaj mamy dokładne dane na 1932 rok. Adresy. Poszedłem adresami, żeby zobaczyć, czy oni tak, no tak jak my dzisiaj. Przychodzę do centrum i myślę, że w centrum będę miał optyka, lekarza, fotografa i tak dalej, i tak dalej. Rynek Kościuszki. Ani jednego gabinetu chrześcijańskiego lekarskiego. 5 żydowskich. Ulica Lipowa, 16 gabinetów, czyli prywatnych praktyk. W tych 16 12 to są gabinety żydowskie. Ulica Sienkiewicza, 20 gabinetów, 17 to są żydowskie. Centrum Białegostoku, mógłbym tam, nie będę Państwu rozbijał tych i wymieniał tych wszystkich ulic, bo tego jest kilkadziesiąt, gdzie były te praktyki lekarskie. I dopiero w pewnym oddaleniu od centrum zaczynają być te prywatne, chrześcijańskie praktyki lekarskie. Czym to spowodowane jest? Własnością budynków.
Te ulice, o których mówiłem, były praktycznie w 90 kilku procentach własnością żydowską i w związku z tym tam też były wynajmowane, często przy mieszkaniach czy w mieszkaniach, te gabinety prowadzone. Z Urzędowego Spisu Lekarzy z 1948 roku mamy 48 lekarzy i 9 stomatologów w Białymstoku. Wśród nich nie ma ani jednego nazwiska, które mieliśmy w 1938 roku. Mówię o lekarzach i dentystach żydowskich. Ani jednej osoby już tutaj w ogóle nie znajdujemy. Myślę, że ta próba, bo to jest właśnie ta próba bilansu, pokazuje Państwu tą różnicę, czy to, co tutaj kilkakrotnie już padało o wielokulturowości Białegostoku. W tym momencie będziemy mówili o wielokulturowości świata medycznego. Ale ja sam wspomniałem o tej roli kulturotwórczej, opiniotwórczej, która przynależna jest inteligencji i te kilka nazwisk Państwu jestem winien, czy bardziej tym ludziom, których teraz wymienię, jestem winien podać. Ale chciałbym przywołać tu nazwisko doktora Aleksandra Rajgrodzkiego, laryngologa. Tutaj są studia w Dorpacie. To też znaczący ośrodek, gdzie wielu białostockich lekarzy kończyło tam studia. Przyjeżdża do Białegostoku w 1902 roku. Początkowo praktykuje pod Charkowem i od tego 1902 roku praktycznie cały czas jest w Białymstoku. W latach 1927-32 jest wiceprzewodniczącym Białostockiej Rady Miejskiej. To pokazuje zresztą i rangę tego zawodu, ale też i format doktora Rajgrodzkiego. Prawie wszystkie te biografie lekarskie, tutaj przy doktorze Kracowskim to było też podkreślane, to jest łączenie działalności zawodowej z działalnością filantropijną. I oprócz tego wielokrotnie powtarzanego mechanizmu przyjmowania biednych bez odpłatności, to było jeszcze zaangażowanie w rozmaite organizacje charytatywne, które zajmowały się czy to organizacją ambulatoryjnych placówek, czy też opieką nad potrzebującymi tejże opieki. Doktor Rajgrodzki podzielił dramatycznie też los swoich współobywateli. W sierpniu 1943 roku został zamordowany. On się też udzielał w tej gettowej służbie zdrowia, między innymi w tym budynku, jak Państwo sobie może przypominacie, przy szpitalu MSWiA stał taki modernistyczny, przedwojenny budynek ufundowany na początku lat 30. przez Helenę Trilling. Tam było sanatorium lokowane dla dzieci gruźliczych i tam się też później między innymi mieścił część szpitala gettowego.
Drugą taką niezwykle ważną dla Białegostoku, tu już można powiedzieć, że rodziną, słusznie zresztą pisał pan nieżyjący już doktor Mieczysław Sopek i pani doktor Magdalena Szkudlarek, że powinniśmy uznać tych lekarzy za twórców białostockiej okulistyki. Myślę tutaj o ojcu Leonie Pinesie i jego synu Borysie Pinesie, a z nimi jeszcze współpracował dr Józef Kerszman. Leon Pines, studia ukończone w Moskwie w 1891 roku, najpierw prowadzi z dużym powodzeniem praktykę właśnie w Moskwie, potem postanawia wyjechać, zacząć jakąś taką bardziej europejską praktykę i pracuje w Berlinie. I z tego Berlina w 1899 roku przyjeżdża do Białegostoku i otwiera przy ulicy Sienkiewicza, wówczas Mikołajewskiej 27, lecznicę okulistyczną. Ja nie będę się nawet wysilał w tłumaczenie czy przywoływanie rozmaitych publikacji doktora Leona Pinesa. One były drukowane w rozmaitych europejskich periodykach medycznych, zapewniając Pinesowi dosyć dużą, wysoką renomę. Stąd ma pacjentów do tego Białegostoku. Przyjeżdżają pacjenci praktycznie z Europy. Sława białostockiego okulisty jest na tyle duża, że warto przyjechać do Białegostoku, żeby się tutaj leczyć. W 29 roku Leon Pines wyjeżdża do Warszawy, przenosi swoją praktykę do Warszawy. Prasa białostocka podnosi larum. Wyjazd doktora Pinesa z Białegostoku jest traktowany, jakby Pałac Branickich postanowiono przenieść. To było niewyobrażalne. No ale doktor ma syna Borysa, który też studiował w Moskwie, dyplom w 1923 roku i początkowo dosyć krótko praktykuje w tej Moskwie, potem przenosi się do Wilna, no i pewnie rodzinna rada postanawia, że koniec z tym Wilnem i w 26 roku Borys Pines przyjeżdża do Białegostoku i przejmuje klinikę, bo to już wtedy się nazywa klinika oczna czy chorób ocznych od ojca i prowadzi ją z równie dobrym powodzeniem jak Leon. Ma do pomocy doktora Józefa Kerszmana. Obydwaj są równolatkowie, urodzeni pod koniec XIX wieku, także ten duet jest wyśmienity. Kolejna taka saga rodzinna to są stomatolodzy Josemowie. Tutaj mamy niedaleko stąd kamienicę Kilińskiego 15. To jest własność doktorostwa Josemów, małżeństwa Abrama i Charlotty Josemów. Obydwoje są stomatologami i cieszącymi się świetną opinią wśród białostoczan. Że zapewnia to intratny byt, to nie ulega wątpliwości, bo obydwóch synów też kształcą na stomatologów i do 1939 roku, to jest gdzieś mniej więcej od 60 lat XIX wieku, do 1939 roku ci Josemowie, potem już synowie Izaak z Włodzimierzem stanowią taką dynastyczny przykład. Ostatnia osoba, o której chcę powiedzieć, dosłownie kilka zdań, taki przykład dosyć nietypowy.
w tym świecie lekarskim. Znowu mówimy tutaj głównie o lekarzach praktykach, czyli te specjalności tam wewnętrzny, ginekolog, pediatra, stomatolog, wiadomo. Tu chcę wspomnieć dr Annę Celigman, bakteriologa, czyli to jest bardziej teoretyczne niż praktyczne, ale prowadzi założone pierwsze w Białymstoku laboratorium analityczne. To też jesteśmy tutaj 2 kroki stąd, Kilińskiego 2A, czyli po sąsiedzku budynek z RIC-em. Tą Annę Celigman na pewno przyćmił mąż Józef Celigman, dziennikarz, właściciel świetnego gimnazjum koedukacyjnego, które prowadził razem z Dereczyńskim i Lebenhaftem. Być może z racji tej takiej stosunkowo nietypowej, jak na tamte czasy, specjalności, czyli bakteriologia i laboratorium analityczne, Anna Celigman nie obrosła w tą całą legendę lekarską. Tu nie ma cudownych uzdrowień, tu nie ma jakichś spektakularnych zabiegów. To jest tak jak nam się pewnie też wydaje, praca bardziej skryta. Ten świat się praktycznie skończył w 1943 roku. Doktor Rajgrodzki, powiedziałem już, zamordowany w 1943. Leon Pines umiera w 1938 roku w Warszawie śmiercią naturalną. Miejsce i data śmierci jego syna Borysa Pinesa jest w ogóle nam nieznana. Doktor Józef Kerszman ginie w 1943 roku w sposób wyłamujący się znowu z tego szablonu. On z getta białostockiego przedostaje się do Warszawy. W Warszawie funkcjonuje na aryjskich papierach, zadenuncjonowany, trafia na Pawiak, do Gestapo i tam w 1943 roku zostaje zamordowany. Doktor Anna Celigman zamordowana w białostockim getcie w 1943 roku. Postulatywnie należałoby chyba myśleć, tu są autorzy, przed którymi chylę czoła, bo to wymaga ogromnego poświęcenia. Są autorzy rozmaitych publikacji, które zbierają te informacje o lekarzach nie tylko żydowskich, w ogóle o lekarzach białostockich przed 1939 rokiem, a nawet warto przechodzić i już po wojnie, bo te ślady się zacierają i tworzyć taki leksykon, to co mówił profesor Dobroński, tych ludzi, mimo że wiele różniły imiona, różniła religia, jeżeli w ogóle była dla nich jakaś ważna, nie różniło ich a wręcz jednoczyło. Przysięga Hipokratesa. Więc rozdzielanie w leksykonach byłoby pewnie jakimś sztucznym zabiegiem, ale chyba warto myśleć o jakimś takim wydawnictwie podsumowującym biografię medyków białostockich. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.